Siemka, ja jestem Adacho i witam fanów One Piece, ale nie tylko fanów One Piece. Kilka słów na początek, to jest ranking moich ulubionych postaci w One Piece, tak jak zrobiłem top 70 moich ulubionych postaci w Dragon Ballu. Tak, ten ranking, w którym Future Trunks był 32, Goku 20, a Chaozu 9. Tak samo postanowiłem zrobić podobny film tyczący się One Piece, tylko kilka rzeczy na samym starcie musi wybrzmieć, żebyście potem nie mieli do mnie pretensji. Nie chciałbym, żebyście mieli do mnie pretensje, chciałbym, żebyście wiedzieli, na co się piszecie. Ranking ułożyłem ponad 2 miesiące temu. Na początku marca ułożyłem sobie top 70 postaci. To był jeszcze czas, w którym czytałem mangę One Piece, byłem na bieżąco i miałem dosyć świeże wspomnienia. Ale z każdym dniem, z każdym tygodniem i z każdym miesiącem traciłem zaangażowanie w świat One Piece i teraz, na początku maja, można powiedzieć, że średnio, czy pamiętam to, co te postacie robiły? No nie do końca średnio pamiętam, ale te moje wspomnienia nie są aż tak jaskrawe, jak były chociażby jeszcze 2 miesiące temu. Dlatego najważniejsza rzecz jest taka. Tak, ten ranking jest zrobiony świadomie, te miejsca nie są losowe, bo układałem go jakiś czas temu, jak jeszcze byłem zaangażowany w uniwersum One Piece, ale jeśli chodzi o moją argumentację tego, dlaczego taka postać będzie na miejscu 34, a taka postać będzie na miejscu 16, nie spodziewajcie się fajerwerków, bo tak jak mówię, ja nigdy nie byłem i nie będę żadnym One Piece'owym znawcą. Więc umówmy się, że mój ranking to jest moja nic nieznacząca opinia. Prawdopodobnie wy, którzy oglądacie ten film, macie znacznie większą wiedzę na temat tego uniwersum, więc wasze rankingi byłyby bardziej pewnie obiektywne, pewnie bardziej wyważone, a mój będzie można o kant dupy rozbić, ale nagrywam to dla waszej rozrywki i też, żeby zrzucić trochę z siebie ten kamień, bo ten pomysł już dawno temu miałem zrealizować, a praktycznie z każdym kolejnym tygodniem oddalam się od tego, żeby zachować w tym filmie jakieś krzty merytorycznego podejścia. Tak czy siak, jesteśmy dzisiaj na stronie Tiermaker, będzie mi tutaj to wygodniej zrobić. Jest tutaj lista wszystkich postaci, więc ja, tak jak mówię, wybrałem 70. Zaczynamy od postaci Pedro. Pedro ląduje na miejscu 70. Postać, która miała bardzo dużo fajnych momentów, ale ja niestety zapamiętałem go z tego, że moment jego poświęcenia był puszczany przynajmniej raz na 3 odcinki. I w Sadze Wano mam wrażenie, że to trochę sprawiło, że to jest trochę niesprawiedliwie, ale Pedro przestałem lubić aż tak bardzo. Że ten moment poświęcenia Pedro, który sam w sobie był świetny, przez to, że był puszczany w anime non-stop, przy każdej jakiejkolwiek wspomince Pedro, no to się zaczęło tym żygać. I ja, jak patrzę na Pedro, to pierwsze, co mi się przypomina, to właśnie to, o czym wam mówię. A nie, że to była postać, która miała świetne backstory, która spotkała w przeszłości Rogera i tak dalej, która była mentorem Carrot. No nie. Pamiętam go z tego poświęcenia. I to poświęcenie pamiętam z tego, że było opuszczane milion razy. No ale cóż, nadal jest to top 70, a w One Piece jest bardzo dużo postaci, więc załapać się do top 70 to myślę, że nie jest łatwo. Kolejna postać to, z tego co pamiętam, on się nazywał Dalton. Postać z sagi, chciałem powiedzieć Łapola. Mam taki nawyk, żeby nazywać sagi imieniem antagonisty. To była saga Drum Kingdom, czyli ta saga, w której poznaliśmy Choppera. Mężczyznę poznaje się po tym, w jaki sposób zachowuje się w sytuacjach podbramkowych. A Dalton był gościem, który był pełen honoru i myślę, że fakt, że potem został jednogłośnie wybrany na takiego króla, można powiedzieć, tamtej całej wyspy, tamtego królestwa, to też oznacza, że ludzie wiedzą, jaki on jest. I ja jestem w stanie tego docenić. Cieszyłem się, jak zobaczyliśmy go na Reverie. W ogóle było miło zobaczyć stare postacie, chociażby Dr. Rin, prawda? Ale Dalton to jest gość, który myślę, że nie ma sobie nic do zarzucenia, bo są postacie, które powiedzmy, że w pewnym momencie miały do wyboru łatwą drogę, ale w pewnym sensie skorumpowaną, albo trudniejszą drogę, ale taką, która potem sprawi, że będą mogli sobie spojrzeć bez wyrzutów sumienia w oczy w lustrze i Dalton właśnie tę trudniejszą drogę wybrał. Przynajmniej tak go zapamiętałem. Kolejną postacią, miejsce 68. Chciałoby się tutaj zrobić mema, że 69, ale nie. Pudding, czyli niedoszła żona Sanjiego. Postać, która jest znacznie bardziej złożona niż na początku zakładałem. Bo na początku było to dość podejrzane, że zachowuje się tak przyjaźnie w stosunku do naszych postaci, które tak naprawdę były dla niej obcymi ludźmi. Wiadomo, dlaczego tak to wyglądało. Okazało się, że to był wszystko podstęp, ale Pudding była postacią dość skomplikowaną, bo to nie było tak, że ona była złą osobą, która zastawiła na nas pułapkę i to tyle, że jest zła dla samego bycia złym. To jest pewien wynik bycia nieakceptowaną przez całe życie ze względu na to swoje trzecie oko. Myślę, że dogadałaby się z Ten Shinhanem. Ten Shinhan już o Lunch dawno zapomniał, więc myślę, że ten wojownik Z jest już... A, to nie to anime? Okej.
Ale Tenshin Han i Pudding myślę, że chociaż mogliby się zaprzyjaźnić, porozmawiać na temat swojego spieprzonego dzieciństwa ze względu na trzecie oko na czole. Podobało mi się to, jak Sanji ją traktował i w jaki sposób ona z tej postaci bardzo antagonistycznej, tej postaci złowieszczej, jak się okazało, że ona jest zdrajcą, to była przedstawiana jako totalny villain, można byłoby nawet powiedzieć, a tu się okazało, że została przekształcona w taką uroczą, zawstydzoną trochę, ale nadal walczącą z tą swoją wewnętrzną naturą osobę. Podobało mi się to. Pozostając w temacie rodziny Big Mamy, mamy Katakuriego, który w pewnym sensie skończył podobnie co Pudding, bo na początku widzieliśmy go jako bardzo poważnego gościa, który, wiecie, ma edgy design, silne moce, jest jednym z najsilniejszych z tamtej rodziny. No i okazuje się, że zamyka się w domku, żeby jeść pączki, czy tam donaty. Luffy go nakrywa przy tym wszystkim. I też jest tam pewien kompleks. Mam wrażenie, że tutaj w tej rodzinie jest dużo takich osób, które miały ze względu na swoje nietypowe cechy jakieś trudne dzieciństwo, ale w przypadku Katakuriego ta wysoka ocena, w sensie uznajcie, że te wszystkie postacie lubię. To nie jest tak, że jak ktoś jest na 70. miejscu, to go nie lubię. Nie. Jak ktoś jest na 120. miejscu, to jeszcze go lubię, bo dalej są postacie, które nie znalazły się w tym filmie i nie znajdą się w tym filmie, a je bardzo lubię. Więc top 70 to jest takie creme de la creme, będąc jeszcze w temacie słodyczy. Katakuri raczej ze względu na fajną walkę, ciekawe umiejętności, chociaż ta walka trochę się przedłużała, ale to nadal jest wysokie miejsce. Żebym nie zapomniał jego imienia. Kumadori. To był chyba Kumadori, czyli ten Lew z CP9. No już wiele razy na temat tego gościa mówiłem. Bardzo podobało mi się to, że nawiązywał do tego, nie pamiętam nazwy tego tradycyjnego japońskiego teatru, do tej sztuki, ale sposób, w jaki w tle zawsze leciały bębenki, sposób, w jaki Kumadori się zawsze wypowiadał. To był gość, który mimo tego, że był przeciwnikiem, to można było go lubić od samego początku. Podobało mi się to, w jaki sposób był zamknięty w lodówce i próbował wypowiedzieć swoje zdanie, kiedy lodówka była otwierana, a potem go zatrzaskiwali z powrotem. Świetna postać gagowa. Cieszę się, że akurat on dostał pierwszy wpierdol od Monster Choppera w sadze Enies Lobby. Ze względu na to, że gdybym w tamtej scenie musiał patrzeć na kogoś pokroju Obelixa, jak on się nazywał? King? Nie, Queen. Ten wielki gościu, Queen, Obelix, gdyby się okazało, że to jego muszę oglądać w tej scenie, to miałbym z tyłu głowy, że nie lubię tej postaci. I ta scena nie zyskiwałaby ze względu na to, że Queen dostaje manto zasłużone, tylko traciłaby na tym, że patrzę na postać, której nie lubię. A tutaj nie byłem smutny ze względu na to, że Kumadori, Fukurosho, to też był ten drugi gościu z tym zamkiem. Zawsze mi się mylą te dwie postacie. Nie byłem zły ze względu na to, że Kumadori dostaje po dupie, tylko cieszyłem się, że jest tam postać, którą lubię, więc trafię do tego rankingu. Doktor Hiruluk czy Hiriluk? Nie pamiętam. Hiriluk, czyli mentor Choppera. To jest gość, który na początku jakoś ani mnie nie ziębił, ani mnie nie grzał, był dość neutralną postacią, ale biorąc pod uwagę, jak ta historia się zakończyła, w jaki sposób dr Hiriluk odszedł i też dokonał, powiedzmy, tego sukcesu, dokończył swoje badania i jaki wpływ miał na Choppera, nie jestem w stanie go nie umieścić w tym rankingu. Podobało mi się po prostu jego podejście. Tutaj jest podobna sytuacja, zresztą to są postacie z tej samej krainy, co w przypadku Daltona, no nie? Czyli jak gość kończy, jak gość się zachowuje w sytuacjach podbramkowych. Dr. Hiriluk był postacią o wielkim zaangażowaniu, o wielkiej ambicji, o wielkiej sile woli, o znakomitej odwadze. Chopper myślę, że może być dumny z tego, jakiego ma mistrza, więc też sam fakt, że jest on powiązany z moją jedną z ulubionych postaci, nie powiem wam, czy ulubioną, czy nie, bo to może być jeszcze tajemnica, to też sprawia, że trochę przychylniej patrzę na tę postać. Idziemy dalej. Rebeka. Przyspieszę trochę tempo, bo nie chcę, żeby ten film trwał jakoś bardzo długo. I tak będzie trwał bardzo długo. Rebeka ma dwa główne argumenty, które każdy widzi, a tak na poważnie. Też na jej korzyść działa to, w jaki sposób żyła przez całe życie, jej historia, to w jaki sposób walczyła do samego końca. Trudno tego nie docenić. Nie była to postać, która mnie irytowała. Nawet jak były sceny, w których można powiedzieć, że animatorzy z Toei Animation lekko przesadzali. Wiecie, o czym mówię. Ja nie uważam, że to jest problem samej postaci, to jest problem animatorów z Toei Animation. Oczywiście ten wątek tej walki w Dressrozie na tym turnieju, gdzie Luffy był jako Lucy, to momentami było dość nudne.
ale sama postać Rebeki, nie wiem czy był taki moment, ja teraz go nie pamiętam, być może to, nie wiem, z rok temu coś takiego się wydarzyło, jak omawiałem to One Piece na bieżąco, ale nie pamiętam, żeby był moment, w którym Rebeka by mnie jakoś poirytowała, no nie? Więc to była postać, która raczej mi imponowała niż w drugą stronę. Kuzan Aokiji to nie jest gość, który ma same plusy, nie podoba mi się to, że dołączył do Czarnobrodego, chociaż wiadomo, że nie zrobił tego w 100% na warunkach Czarnobrodego. Widzieliśmy tę scenę, w której on spotkał się z Czarnobrodym w tym mieście, które było zamrożone. Co prawda chwilę potem już sobie tam chlali i tak dalej, ale to nie było tak, że Kuzan był gościem, który dał się wykorzystać, chociaż ja tak trochę na to patrzę, że no miał swoje cele, nadal ma swoje cele, dołączył do tej ekipy, ale biorąc pod uwagę, że przed chwilą był admirałem, to jest dość ciekawa droga, ale trochę rozczarowująca. Bo pamiętam go jako admirała, który bardzo wyrozumiale podszedł do Robin, kiedy kończyła się saga Enies Lobby, można powiedzieć to post Enies Lobby, i rozmawiali sobie przez chwilę i Kuzan jej nie zaatakował, prawda? Nie chciał jej schwytać, pozwolił jej żyć i to było bardzo imponujące. Też ze względu na to on jest w tym rankingu. Też ze względu na backstory z Garpem, prawda? To też było imponujące, to było jeszcze przed tą przerwą 6-miesięczną anime One Piece. No dobrze się to oglądało, chociaż muszę przyznać, że boli mnie widok Kuzana, który jest po tej złej stronie barykady, zwłaszcza w walce z Garpem, którego bardzo, bardzo lubię. Więc ogólnie gdyby nie to, Aokiji byłby wyżej, ale tak spada do tej ostatniej dziesiątki tego rankingu. Następne dwie postacie mogą być dość kontrowersyjne, ale powiem o nich jeden po drugiej. Gołąb i Zunisha. Lubię zwierzęta. Gołąb nie miał zbyt dużej roli, prawda? Tylko wygląda zajebiście, bo ma strój, ma cylinder i jeszcze robi te swoje gołębie pogruchiwania. Jestem wielkim fanem gołębi, jeśli nie wierzycie, to możecie sobie wejść na mój kanał, wpisać gołębie i zobaczycie film z ciekawostkami o gołębiach, który został bodajże wrzucony 10 albo 11 lat temu na mój kanał. Tak, 11 lat temu na moim kanale pojawiły się ciekawostki o gołębiach. Jeśli myślicie, że robię tutaj gołębia dla pokazu, że go niby lubię, nie. Gołębie pokazały się na moim kanale, zanim tak naprawdę Glu nagrywał jako Glu i wpuścił gołębie. Znaczy mój brat też lubi gołębie, to nie jest tak, że to wiecie, u niego się gołębie wzięły ode mnie, po prostu obaj lubimy gołębie. Muszę się wam tłumaczyć z tego, dlaczego lubię gołębie. Zunisha, świetna postać, podobało mi się to jak walnął Jacka, no i w momencie, w którym się pojawiał Gear 5, też Zunisha odegrał dużą rolę. Ja generalnie jestem fanem zwierzęcych postaci, co jeszcze nie raz w tym rankingu zobaczycie. Tak czy siak, trochę się te postacie przesunęły, więc się Pedro schował za kamerką. Zaczynamy kolejną dziesiątkę i mamy Dogiego i Brogiego. Dogi i Brogi? Nie, Dori i Brogi, tak oni się nazywali. Czy to będzie sprawiedliwe, że te dwie postacie dam koło siebie? Tak w zasadzie zawsze widzieliśmy ich razem, prawda? I już w Little Garden poznaliśmy ich razem. I potem była taka sytuacja, nie pamiętam czy to było z Shanksem, kiedy on też zaatakował statek Kida. Czy to było tak, że tam też byli Dori i Brogi? Już nie pamiętam dokładnie, ale też widzieliśmy sytuację, w której oni pomogli naszym bohaterom. Nie pamiętam, czy to był Shanks, czy już załoga Luffy'ego. Tak jak mówię, mam trochę zamglone te wspomnienia, ale chodzi mi o to, że zawsze widzieliśmy ich razem. Dori czy Brogi, który z nich jest lepszy? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że Brogi miał troszeczkę lepszy śmiech, w sensie trochę bardziej zabawny, no i jego twarz jest bardziej zabawna, więc może w sumie jego dam na pierwsze miejsce. Ale to są pocieszne postacie, które mimo tego, że mają wyraźne zabarwienie humorystyczne, to są naprawdę bardzo silni i można ich za to lubić. No nie można się z nimi bawić. Przechodzimy troszeczkę do sagi Wano, konkretnie do postaci Yasue. No, jaka jest jego historia, wszyscy wiedzą. To też jest postać, która walczyła do samego końca i nawet swoje życie poświęciła, żeby nasi bohaterowie mieli większe szanse na przeprowadzenie skutecznego rajdu na Onigashimę. To jest gość, który nie dość, że był świetnym przywódcą, był świetnym mistrzem, ale też rewelacyjnym ojcem. Ta scena, w której on zjadł ten owoc, smile, żeby razem ze swoją córką się śmiać, żeby się z nią solidaryzować, no to jest najwyższy stopień, można powiedzieć, oddania. Jestem wielkim fanem tej postaci, chociaż nie jest to gość, którego mieliśmy jakoś bardzo dużo. Był oczywiście wątek, w którym intensywnie poznaliśmy jego historię, był on tam tą główną postacią i zakończyło się to wszystko tą egzekucją na placu, ale to nie jest tak, że się z nim bardzo, bardzo zżyłem. Tak naprawdę to odkrycie jego prawdziwej tożsamości nastąpiło gdzieś tam pod koniec. No i oczywiście to backstory też właśnie z jego córką. Otoko ona się nazywała? To chyba była Otoko, bo Otama to była ta, która jechała na zwierzętach, ale to nie była ta, która się cały czas śmiała. To Otoko chyba to była ta, która się cały czas śmiała, więc Otoko była córką Yasue. Tak czy siak, piękna postać. Co miała zrobić, to zrobiła. Fakt, że znajduje się przed takimi postaciami jak Dori, Brogi, Kuzan czy Katakuri, no to albo Pedro chociażby, no to też dużo świadczy.
Idziemy dalej. Hiyori, a w zasadzie Komurasaki, a w zasadzie to Komurasaki to było to nieprawdziwe imię. Ona się naprawdę nazywała Hiyori. Swoją drogą mam jej postać tutaj, mam figurkę, którą dostałem jakiś czas temu w paczce od widza. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Też trzeba mieć jaja, no takie oczywiście w przenośni, żeby tyle lat żyć w taki sposób, w jaki żyła Hiyori. Pod fałszywą ksywką, służyć Orochiemu, nie złamać się przy tym psychicznie i zakończyć to wszystko w tak piękny sposób, w jaki ona to zakończyła. Kiedy Orochi był pod tymi belami palącymi się już w Onigashimie i ona zdjęła tę maskę i okazało się, że jest córką Odena. To było niesamowite. Wiadomo, że Orochi tam jeszcze trochę tam się stawiał, ale no to już jest kwestia tego, że Oda chyba po prostu chciał grać nam wszystkim na nosie i nie uśmiercać go aż tak szybko, ale tamten moment był genialny i uważam, że to jest jedna z postaci, która ma najlepszą psychę, mimo tego, że wygląda na pierwszy rzut oka dość niepozornie. Idziemy dalej. Iwan, powiem wam, że na początku patrzyłem na niego jak na dość abstrakcyjną postać, którą jest, ale z biegiem czasu trochę go polubiłem. Muszę przyznać, że mimo tego, że raczej nie siedzi mi taki styl postaci, mówię tutaj o jego stylu bycia, w wyglądzie i tak dalej, wyglądał no dość kontrowersyjnie, bym nawet powiedział, nie tyle co abstrakcyjnie, to co kontrowersyjnie. W ogóle ten jego wielki łeb jest też, dosłownie przypomina mi figurki pop, które mają malutkie ciało, a wielkie łby. Ale no nie po czynach ich poznacie, można powiedzieć, prawda? To drzewo zostało poznane po owocach, a nie po wyglądzie, więc myślę, że pan Iwankow to jest, albo pani w sumie, nie wiadomo już teraz. To jest gość o olbrzymim wydźwięku dla fabuły, no i fakt też, że jest jednym z tych ojców, albo matek, założycieli armii rewolucjonistów, to też sprawia, że dla całego, powiedzmy, dla całej historii One Piece to jest niezwykle istotna postać. Jego styl bycia, tak samo jak zresztą Bonciana, to było coś, z czym można się było obyć po czasie. Bardzo pomógł naszym postaciom, zwłaszcza Luffy'emu, więc to też muszę tutaj oddać. Postać Kaido, jeden z fajniejszych antagonistów. No muszę przyznać, że to jest jeden z fajniejszych antagonistów. Nie wiem, czy najlepszy, raczej nie, bo będą tutaj jeszcze w tym rankingu antagoniści, a nie wiem, czy robiłem ranking antagonistów One Piece, szczerze mówiąc wypadło mi to z głowy. Tragizm tej postaci nie polegał na tym, że miał jakąś, chociaż no miał on też dość trudną przeszłość, ale ten tragizm już dorosłego Kaido polegał na tym, że nikt nie był w stanie go pokonać i on nie był nawet sam się w stanie, powiedzmy, skutecznie targnąć, żeby nie używać dosadniejszych słów, więc jest to dość dziwne, ale najbardziej podobała mi się scena, moja w ogóle ulubiona scena z Kaido, to ten moment, w którym ma się już zderzyć z Luffym, żeby zobaczyć, kto wygra tę walkę i w ostatnim momencie nie pamiętam, kto to przeszkodził w tej walce. Jeden z tych cepów Zero, prawda? Nie pamiętam, kto tam konkretnie był pod tą maską, ale kiedy okazało się, że ta walka nie zostanie sprawiedliwie zakończona, to ten wyraz na twarzy Kaido, takiego ewidentnego zasmucenia, który już wiele razy mówiłem, przypominał mi ten autentyczny smutek na twarzy Goku, kiedy widział, że Frieza został pokonany i że jednak nie dało się go zreformować. To jest wyraz, który bardzo zbudował w moim sercu postać Kaido, bo dodał do niej taką dodatkową warstwę emocji. Więc ze względu na to jestem zmuszony, żeby go tutaj umieścić. I to jest dość ciekawe, ale następną postacią jest gość, który na początku mi no nie trochę drażnił, czyli Bartek. Bartłomiej Bariera, jak to do niego mówiłem. No nie wiem, gość był dla mnie takim totalnym fanboyem, że nie dało się go na początku zdzierżyć, ale z czasem zacząłem do niego czuć sympatię, może trochę wynikającą z takiego politowania. W sensie gość jest bardzo sympatyczny, widać, że chce dobrze, to w jaki sposób jest fanem całej załogi słomkowych albo słomianych kapeluszy, to no nie dało się tego, jakby obok tego przejść obojętnie, a moment, w którym on próbował replikować cios Luffy'ego i mieliśmy w ogóle jeszcze ten jeden z fajniejszych soundtracków, bodajże to było Let's Battle i uderzył w jakiegoś przeciwnika, już nie pamiętam kogo, to było w Sadze Dressrozy. W taki sam sposób jak Luffy, można powiedzieć, że to było Master and Disciple Kamehameha, tylko że nie Kamehameha, tylko jakiś Gomu Gomu no Pistol. No niesamowite to było, bardzo mi się to podobało, to była jedna ze scen, w których nie sądziłem, że poruszą mnie aż tak bardzo te emocje, ale Bartek dał radę, więc zasłużone miejsce w top 60 nawet. Idziemy dalej. Postać, która myślę, że też trochę nadrobiła z biegiem czasu, bo jak się One Piece zaczynał, to ja się modliłem, żeby Koby nie był częścią ekipy. To nie było tak, że go jakoś nie lubiłem, ale miałem wrażenie, że to będzie postać, która z każdą kolejną sagą, jeśli miałaby być w głównej ekipie, to ze względu na to, że od początku był przedstawiany jako taka ciamajda, którą trzeba trochę ciągnąć za fraki, że będzie z biegiem czasu irytował, więc ucieszyłem się, jak okazało się, że Koby
Koby pójdzie swoją ścieżką i uważam, że to był dobry pomysł, żeby tak tę postać napisać, bo potem jak go zobaczyliśmy, to już potrafił te, wiecie, moonwalki, skywalki i inne takie 6 mocy i tak dalej, więc Koby szybko tam wyrósł na gościa, który może się sam obronić, już nie jest ciomajdą, no i walka z tym człowiekiem wyspą w obronie Garpa, generalnie tamtego statku marynarki, niekoniecznie Garpa, już też nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało, ale pamiętam tę scenę, w której Koby musiał znaleźć w sobie tę siłę, żeby zniszczyć tego gościa, tam też Helmeppo pomagał i tak dalej. No, to był moment, który Kobiemu dał dużo sprawiedliwości, więc też to trochę go tutaj pcha, jeśli chodzi o ten ranking, ale myślę, że to jest sprawiedliwe. Tak się składa, że akurat jestem 4 odcinki, nie wiem kiedy wrzucam ten film, w momencie, w którym nagrywam, jestem 4 odcinki do tyłu. Oczywiście mangę czytałem, więc tam wiem, co się dzieje dalej i tak dalej, więc to nie jest tak, że oglądam anime i się dowiaduję nowych rzeczy, ale to nie zmienia faktu, że no, ta scena z Kobym już miała miejsce dawno temu, więc ona oczywiście też wpływa na ocenę. Idziemy dalej. Nie pamiętam, jak się nazywał ten gość, ale z szacunku do niego muszę go tutaj przypomnieć. Zapytam czatu GPT, tak będzie szybciej. Senior Pink. Powiem wam, że ten czat GPT od jakiegoś czasu to działa całkiem fajnie. No, jestem zaskoczony. Jak nie wiem jakiejś specyficznej rzeczy, to nie pytam Google'a i potem sam muszę szukać, tylko pytam czatu GPT i widzicie. Prawdziwy mężczyzna, no to jego backstory to jest jedno z fajniejszych backstory. Myślę, że mógłbym też zrobić jakiś ranking backstory, ale to trochę czas na to już minął, bo mówię, trochę mam już zamglone wspomnienia, ale to bardzo dobrze wspominam. Jeden z fajniejszych gości, który przedłożył dobro swojej rodziny nad swoją własną dumę, nad swój własny imidż, no nie? One Piece często robi tak, że pokazuje nam postać, która wygląda totalnie absurdalnie, jak na przykład gość taki, którego tutaj widzimy w stroju niemowlaka i ja myślę, co ten Oda napisał, co to w ogóle ma być, no nie? Już nie ma pomysłów na jakieś normalne postacie, a potem dostajemy backstory tego gościa i się dowiadujemy, dlaczego on nosi ten smoczek. Ja się biję wtedy w piersi, mówię, przepraszam panie Oda, Senior Pink to jest top 51 moich ulubionych postaci w One Piece. A na miejscu 50 Kira. Też gość, który no nie miał aż takiego backstory, ale ta scena, w której on się bił z Bazylem, z tym, który miał te słomiane lalki. Ja pierniczę, to było niesamowite, jak okazało się, że odciął Bazylowi rękę. Tej, której nie miał Kid. I przez to Kid nie otrzymał obrażeń. Niesamowite to było. Jedna z fajniejszych scen. Uważam w ogóle, że Killer w Sadze Wano dostał naprawdę bardzo dużo uwagi. Jak na postać, która powiedzmy, że nie jest jedną z głównych postaci w One Piece, nie spodziewałem się przynajmniej, że będzie on taką dużą rolę pełnił w tych walkach, to byłem naprawdę zadowolony i ta saga Wano sprawiła, że polubiłem Killera, więc praktycznie ta ocena tutaj bazuje tylko i wyłącznie na sadze Wano. Gość był niesamowity, podobała mi się ta historia z nim. No i tutaj gość, który mimo tego, że on chyba jeździł na wózku, prawda? No podejrzewam, że ze względu na to, że gdyby nie jeździł na wózku, to trudno byłoby mu chodzić z taką dwójką potężnych, kilkudziesięciokilogramowych stalowych jąder, które nosił za sobą. Ciągnęłyby się prawdopodobnie za nim te jaja, więc dlatego król Alabasty musiał jeździć na wózku. Powiem wam, ta scena konfrontacji ze starszymi i z Imu, króla Alabasty, to jest tak mocna scena, tak mocno budująca tego gościa scena, że gdyby nie to, króla Alabasty tutaj nie byłoby w ogóle w rankingu. Ta jedna scena sprawiła, że gość trafił do top 50. No, jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak on się w tamtym momencie zachował. Można powiedzieć, że rzucił swoje życie na szale dla większego dobra, dla jakiegoś poznania prawdy, prawda? Też dla nas widzów, żebyśmy mogli poznać więcej lora One Piece, więc to też się ceni. Co tu dużo mówić? No tutaj tak naprawdę, wiadomo, był w Sadze Alabasty, ale był postacią taką, która wiadomo była ważna, ale to nie był tak, że pełnił jakąś bardzo kluczową rolę dla fabuły, albo przynajmniej ja nie pamiętam, bo to oglądałem 1,5 roku temu, ale ta scena właśnie przy starszych i przy Imu. No, on wiedział, że z tamtego pokoju nie wyjdzie żywy. Nie wiem, jakbym ja się zachował, albo wiem, jakbym się zachował. Pewnie zesrałbym się w gacie, gdybym był w takiej sytuacji. A gość się nie zesrał. Zef, czyli mistrz Sanjiego, zwłaszcza jak ostatnio, już jakiś czas temu, oglądałem Netflixową adaptację, Netflixowe One Piece, to tamta wersja Zefa odświeżyła mi trochę pamięć. Świetna postać. O, ja tak zawsze jak przyprawiam sobie rzeczy oregano, to przypomina mi się ten tekst, który właśnie chyba ten Netflixowy Zef powiedział, bo tego nie pamiętam, żeby to było w anime albo w mandze. Nie wiem, czy to Zef powiedział do Sanjiego, czy na odwrót, ale tam był jakiś psztyczek tyczący się oregano, że na wszystkie potrawy rzucają oregano i myślą, że to będzie smaczniejsze dzięki temu. Ja zawsze jak sobie coś posypuję oregano, to przypomina mi się ten moment, więc też ze względu na to One Piece jakkolwiek wpłynęło na moje życie. No ale to backstory na skalę, kiedy Zef
on chyba zjadł swoją nogę, prawda? A oddał wszystkie jedzenie Sanjiemu. No, ręce się same składają do oklasków, ja tutaj więcej nie mam nic do powiedzenia, gość jest totalnym szefem. Nie tylko kuchni, rzecz jasna. Kolejną postacią w rankingu jest Raizo. Na początku też tak trochę się śmiałem z tego designu, ale już też się szybko przyzwyczaiłem. Scena, w której jednak pokazał naszym bohaterom tam na początku te swoje triki nin i tak dalej, żeby tylko zrobić naszym chłopakom przyjemność. To też było coś, co kupiło mnie od samego początku, ale to jest postać, która mimo tego, że swoim designem mnie nie przekonała, to też to jest drzewo, które może nie wyglądało ładnie, ale miało świetne owoce. W tej walce z tym gościem, który walczył uszami, Raizo stał cały czas podpalony. Powiem wam, że to też wymaga wielkiej woli walki. Zresztą wszyscy ci samuraje z Akazaya 9 to była grupa, którą bardzo podziwiam. Myślę, że wszyscy tutaj w ogóle znajdą się w tym rankingu. Nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, nie chcę teraz ruszać, bo mi się tutaj wszystko rozjedzie. Raizo wrzucam już teraz, bo oczywiście mam do niego szacunek, ale to nie jest tak, że za nim jakoś szczególnie przepadam, bo do tej pory są postacie, które bardzo lubię, ale to nie jest tak, że mógłbym się nazwać wielkim fanem tych postaci. Tak samo jest w przypadku Toma, który ma świetne backstory, jest też postacią, która nie dała się stłamsić, która też miała swój cel w życiu i jak budował ten pociąg, no sam fakt, że ten pociąg do dzisiaj, prawda, jeździ i jest to jeden z największych wynalazków w Water 7. Gość, który zbudował łajbę Rogera, no to też jest kluczowa postać dla uniwersum One Piece i za sam fakt tych dokonań i swojej postawy, kiedy też walczył, został schwytany i potem została przeprowadzona egzekucja, też jego postawa mogła imponować, więc chcę tutaj trochę przyspieszyć tempo, bo nie chcę, żeby ten film trwał bardzo, bardzo długo, a mamy tutaj postaci, o których mógłbym dużo mówić, jak chociażby Usopp, który niestety, pewnie dla fanów Usoppa, ale trafia na miejsce 45 z tego co widzę. A nie, pomyliłem się. Killer nie trafia do tego miejsca, tylko trafia tu. Trochę się pomyliłem i Killera wrzuciłem trochę za wysoko, więc tymczasowo jednak przestawię swoją kamerkę, żebyście się oswoili z tym widokiem. Usopp, jak oglądaliście moje omówienia One Piece, to widzieliście, że Usopp miał swój moment w Sadze Water 7, ten moment, w którym on odszedł z ekipy, kiedy była bardzo mocno uwypuklona ta kwestia jego przyjaźni i przywiązania do Going Merry, ale potem z czasem Usopp trochę zaczął wracać na swoje tory takiego gościa, który się tylko przechwala, a nawet jak coś robi, to zawsze jest to okraszone takim sraniem w gacie, no nie? Dobrym przykładem tego była saga Dressrozy, kiedy wiadomo, skończył jako God Usopp, ale też uciekał, aż w końcu wrócił, ale trzeba było na to czekać i no nie jestem do końca fanem tej postaci, lubię go, w sensie to nie jest tak, że gość mnie irytuje, ale z całej ekipy Słomkowych Kapeluszy zdecydowanie lubię go najmniej. Miał swoje rzecz jasne momenty, tak jak mówię, ten moment w Water 7 to jest jeden z fajniejszych w ogóle momentów w tej sadze, a to jest moja ulubiona saga z całego One Piece, więc to dużo mówi, ale to był tylko taki przebłysk, a na ponad 1000 odcinków myślę, że to jest dość mało, chociaż miał też lepsze momenty, jak chociażby ten snipe w Dressrozie, kiedy przestraszył te, wiecie, Anię z Zielonego Wzgórza, czy jakkolwiek ona się tam nie nazywała. Wiecie, o czym mówię, no nie? Ten strzał był akurat dobry, no nie? Więc takich momentów było kilka, ale za mało, żebym rzucił go wyżej. Krokodyl zdecydowanie, może nie zdecydowanie, bo to tylko jedna lokata wyżej, ale Krokodyl jest postacią, którą wrzucam wyżej, bo jest dla mnie ciekawszy, tak jak ostatnio mówiłem w drugiej części najbardziej wyczekiwanych momentów z Dragon Balla. To jest postać, która w One Piece, nie powiem, że jest takim Freezą, ale ma pewne cechy wspólne. Nie chodzi mi o charakter, czy o pochodzenie, czy wygląd, czy coś takiego, ale o fakt, że gość się przewija non-stop w historii i często w nieoczywistej roli. Krokodyla poznaliśmy jako antagonistę, potem był takim, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale antybohaterem w sadze Impel Down i też Marineford. No i potem w Cross Guild założył swoją gildię i jest takim gościem, który trochę steruje zza kulis, chociaż no wiadomo, że on tam jest, więc to nie jest do końca tak, że ukrywa tylko swoją tożsamość razem z Michałkiem, prawda? Więc cieszę się, że on tam dalej jest. Cieszę się, że jest to postać, która jest obecna i nie została skreślona. Oda to ma do siebie, że nie lubi skreślać za szybko postaci, co widzieliśmy chociażby na przykładzie Kinemona w sadze Wano, dość wymownie. Ale Krokodyl, świetny design. Podobała mi się saga Alabasty, to jak wtedy był gościem, który powiedzmy był takim puppet masterem. I moce piachu są niesamowicie klimatyczne, no i fakt też, że saga Alabasty działa się w takim pustynnym kraju, to też bardzo fajnie pasowało. Uważam, że jest to postać, która zasługuje na miejsce w tym rankingu. Ale gość, który wygląda dość podobnie, tak
Myślę, że to trochę przypadek, że umieściłem ich obok siebie, ale na tym obrazku wyglądają dość podobnie. Smoker. Jeden z fajniejszych antagonistów sagi East Blue, początków One Piece. Bardzo podobał mi się wątek w Loguetown, kiedy poznaliśmy Smokera, kiedy on tam ganiał się za naszymi bohaterami, ale też w Alabastie, kiedy mieliśmy ten wątek, że nasi bohaterowie uwolnili się z tego uścisku krokodyla i tam była scena, w której Smoker puścił naszych wolno w ramach honoru. To był moment, w którym on mi bardzo, bardzo zaimponował i też chyba był moment, w którym pod koniec sagi Alabasty on mógł przyznać sobie zwycięstwo nad krokodylem, jakby pojmanie, czy to oswobodzenie Alabasty, już nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale mógł przyznać sobie jakąś zasługę i nie zrobił tego. Więc to też jest gość, który kieruje się honorem. Rzecz jasna, widzieliśmy go w sadze Marineford, widzieliśmy go też w sadze Punk Hazard, gdzie była ta scena z zamienieniem postaci. Też był aspekt humorystyczny, kiedy razem z Tashigi, ona się tak bodajże nazywa, zamienili się ciałami. Kiedy on chodził w tym taki, powiedzmy, roznegliżowany trochę bardziej niż Tashigi by sobie tego życzyła. Jedna z fajniejszych postaci i cieszę się, że to też jest taki gość, który się często przewija. Nie mam takiego wrażenia, że jest odgrzewanym kotletem, bo dalej on ma jakąś rolę do odegrania w historii. Dragon. Nadal nie pamiętam, dlaczego ja wiedziałem, że to jest Dragon w Loguetown. Być może to gdzieś padło w napisach, bo jak powiedziałem, że to Dragon uratował Luffy'ego przed Smokerem w Loguetown, to powiedzieliście, skąd wiesz, że to jest Monkey D. Dragon? Bo ja powiedziałem Monkey D. Dragon. No nie wiedziałem, że to jest ojciec Luffy'ego, ale wiedziałem, że nazywa się Monkey D. Dragon. I ja nie czytałem żadnych spoilerów ani nic, po prostu gdzieś to padło, tak, no nie wymyśliłem sobie tego, prawda? To nie jest tak, że ja strzeliłem i się okazało, że miałem rację. Tak czy siak, gość jest trochę memem, już tak się zagłębiając w te, powiedzmy, memiczne sfery społeczności Dragon Balla. One Piece to wiem, że Dragon lubi nic nie mówić. Jak Dragon ma coś powiedzieć, to mówi 3 kropki, więc jestem świadomy istnienia tego mema, ale Dragon to zawsze jest postać, która trochę mi imponowała samym byciem. I on tak trochę po prostu jest, no nie? Zawsze jak pokazywali gdzieś tam Baltimore i pokazują Dragona z tym tribalem na ryju, jak Mike Tyson i jest podpis najbardziej, jak to przetłumaczyć słowo heinous? Haniebny, ohydny, tak to było napisane w napisach na Crunchyroll, że najbardziej ohydny przestępca na całym świecie, rewolucjonista. Ja sobie myślę, wow, sam fakt, że on tak wygląda i takim jest tytułem opisywany, no to już buduje jakąś sympatię. Wiadomo, że to nie jest tylko gość, który wygląda i tak dalej, on ma swoją historię, ale lubię go i mam nadzieję, że będzie go więcej. A teraz przechodzimy znowu do takich luźniejszych tematów, czyli kaczka. Kaczka Haru. Kaczka Haru zrobiła swoje w Alabaście, zasługuje też na swoje miejsce. Myślicie, że kto by wygrał walkę pomiędzy tag team Krokodyl, Smoker i najbardziej ohydny przestępca na całym świecie Monkey D. Dragon, przywódca i pierwsza osoba pod względem siły i autorytetów armii rewolucjonistów, która sieje spustoszenie na całej ziemi, czy Kaczka Haru? Kaczka Haru. Idziemy dalej. Przechodzimy do takiego, powiedzmy, pussy wagonu, można byłoby rzec. 4 postacie żeńskie z rzędu. O, przygotujcie się. Pierwszą z nich jest Yamato, chociaż Yamato myśli, że jest synem Odena. Nie jest synem Odena. Przekonali się o tym nasi bohaterowie w jacuzzi. Pozytywna postać. Ja wiem, że trochę świrnięta, ale tak jak już mówiłem w swoich omówieniach, Yamato to była postać, która dodała dużo świeżości. Dodała takiej decyzyjności. W sensie, że jak dużo osób wątpiło, to Yamato zawsze szedł do przodu, szła do przodu. Motywowała Momonosuke, były sceny, kiedy ratowała naszych bohaterów. Nie zatrzymywała się ani razu, nie było tam sceny zwątpienia. Była ta też scena transformacji i tak dalej, to nie była postać w ogóle nudna. Najmniej mimo wszystko podobała mi się ta interakcja z Ace'em. Ja wiem, że dla wielu osób to było świetne, kiedy był ten bodajże 1015 odcinek, kiedy on był tak świetnie narysowany. Odcinek anime, bo on był adaptacją bodajże 1000 rozdziału mangi. Już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale to był taki odcinek pięknie zanimowany, gdzie widzieliśmy Yamato i Ace'a siedzących sobie razem tam właśnie na Wano. Ja tego wątku nie powiem, że w ogóle nie kupowałem, ale nie jarał mnie być może on aż tak bardzo, jak powinien mnie jarać. Może to kwestia tego, że nie śledzę One Piece od wielu, wielu lat i to nie jest tak, że czekałem z niecierpliwością na ten 1000 rozdział, czy o co tam chodziło, ale z tych wszystkich rzeczy tyczących się Yamato, tamten wątek z Ace'em chyba przemówił do mnie najmniej. Ale przemawiały do mnie jej czyny podczas walki, już podczas rajdu na Onigashimę. Idziemy dalej. Miejsce 40.
Reiju? Tak, Reiju, Vinsmoke Reiju, siostra Sanjiego. Muszę sobie przypominać imiona tych postaci. To też jest postać, którą polubiłem od samego początku. Tam nie było takiej jakiejś zmiany charakteru, że postać totalnie zła trochę się zmieniła i mogliśmy ją bardziej polubić, no nie? Jak na przykład w przypadku Kaido. Gość był totalnie zły, ale potem ta scena, kiedy trochę współczuł Luffy'emu albo był zawiedziony, że ta walka nie zakończy się fair, no to trochę go ociepliła, prawda? Tak samo jak Smoker był ocieplany i tak dalej. Krokodyl też. Reiju od początku mam wrażenie, że była taka sama. Nie podążała tą samą ścieżką co Ichiji i Niji, chyba dobrze pamiętam ich imiona, czyli ci dwaj bracia Sanjiego, tylko była bardziej ludzka, pomogła Luffy'emu, no i ta retrospekcja, w której było pokazane jak pcha Sanjiego, żeby ten uciekał, no i cała końcówka ich też historii, kiedy spotkali się już jako dorośli po raz kolejny i też Reiju pomagała Sanjiemu, też naszym bohaterom pomagała. To było coś, co budowało sympatię do niej. Ja wiem, że ona była po tej złej stronie barykady, ale to nie było tak, że ona kogoś udawała, chociaż wiadomo, przed swoją rodziną trochę udawała, że nie lubi Sanjiego, ale nie było tam widać jakiejś wielkiej, dramatycznej zmiany o 180 stopni charakteru, że dopiero jak zobaczyła, jak Sanji cierpi, to się nad nim zlitowała. Tam była widoczna miłość do rodzeństwa. Taka pomieszana z politowaniem, ale mimo wszystko szczera. I za to jestem w stanie ją tutaj wysoko umieścić. Następna postać być może powędrowałaby wyżej, chociaż znam już tę całą historię, więc może nawet powinienem ją wrzucić wyżej, ale umówmy się, że zostawmy już to jak jest. Powiedzmy, że byłbym w stanie podjąć dyskusję, żeby tę postać wrzucić wyżej, nawet znacznie wyżej, może nawet o 10 miejsc wyżej, ale Bonnie ląduje na miejscu 39. Przeczytałem już to backstory Kumy i Bonnie, no jest to chyba top 1. No nie wiem, czy to backstory Nico Robin byłoby wyżej. Backstory Gibraltara, no myślę, że jest niżej w moim rankingu niż backstory Nico Robin, ale czy backstory... Nie wiem, myślę, że backstory Kumy to jest najlepsze, najbardziej wzruszające backstory w ogóle w One Piece. Więc biorąc pod uwagę, że Bonnie jest jego dużą częścią, to trudno mi tutaj jakkolwiek krytycznie patrzeć na tę postać, zwłaszcza, że podoba mi się w ogóle jej design, podobają mi się jej moce. Charakter jest dość taki zawadiacki, ale fakt, że była w stanie połączyć siły z naszymi bohaterami, też docenić chociażby, nie wiem, Sanjiego, że jest takim fajnym gościem, fajnym kucharzem i tak dalej. To jest postać, która ma ambicje, ale ta ambicja nie sprawia, że jest ona opryskliwa. W sensie może sprawiać takie wrażenie, ale uważam, że ona daje szacunek tam, gdzie szacunek się należy i nie jest jakaś taka nadmiernie agresywna. Więc jest to dobrze wyważone w przypadku tej postaci. Mówię, historia i też pokazanie jej jako wrażliwej osoby, jako córki, a nie tylko jako piratki. No też to w mandze zostało przedstawione świetnie, zresztą w ostatnich odcinkach anime tak samo. Miejsce 39. A miejsce 38? Nie no kurwa, Perona. Lubię ją bardzo, ale Bonnie chyba idzie wyżej. No przepraszam, przynajmniej to jedno mogę dla Bonnie zrobić, żeby umieścić ją wyżej niż Perona, ale zrobiłem taki ukłon w stronę fanów różowłosych postaci. No niestety Rebeka się tam nie załapała, bo była trochę niżej, ale 3 różowowłose postacie obok siebie. Możecie powiedzieć, że to specjalnie. Nie, to absolutnie nie jest specjalnie. Przypadek, ale Perona, uwielbiam tę postać. Ja wiem, że to nie jest postać chyba, która ma aż tak dużą rzeszę fanów, chociaż nie wiem, może bym się zdziwił. Na pewno podejrzewam, że ma mniej fanów niż, nie wiem, Yamato, ale... Hara, ona się śmiała. Hara. Jeden z fajniejszych śmiechów. Hara. I potem jeszcze ta interakcja z Michałkiem. Jak ona tak bardzo była dla niego niemiła, ale jak on powiedział jej coś miłego, to się zawstydzała. Albo jak on chciał, żeby ona odeszła, to też się zdenerwowała, więc podobała mi się ta postać. Jestem jej fanem. No ale wiecie, różowo-włose dziewczyny nie mogą wygrać z prawdziwym mężczyzną, którym jest Boncian. Boncian, jego poświęceniem, kiedy nasi bohaterowie wypływali za tę bramę, wypływali z Impel Down, płynęli na Marineford, to było coś niesamowitego. Boncian oczywiście też zbudował swoją postać, bo ja jeszcze w Alabaście nie lubiłem go za bardzo. Potem jak poświęcił się tam, żeby nasi mogli odlecieć, to wtedy zyskał ode mnie szacunek, ale cała akcja w Impel Down, no Boncian nie był nawet ukrytym MVP tej sagi, on był jawnym, jedynym MVP tej sagi, bo MVP może być tylko jeden i on był jawnym MVP tej sagi. Za to miejsce w top 40. A wiecie co? Tak sobie myślę, że wrzucę Bonciana wyżej. Nie, Iceberg wyżej. Nie, no zostawię już tego Iceberga wyżej, bo wspomnienie z Boncianem mam dość jaskrawe, natomiast Iceberga pamiętam, że bardzo, bardzo lubiłem, kiedy on był, ale tak nie do końca pamiętam dlaczego.
możecie się ze mnie śmiać, albo możecie mnie hejtować za to. No to powiedzmy, że chyba Bonciana wrzucam wyżej, bo jak nie jestem w stanie nic na temat Iceberga, znaczy inaczej, tamta scena, kiedy Frankie odchodził do naszej załogi i tam wszyscy go żegnali, pamiętam, że tam Iceberg zachował się bardzo ładnie. Ogólnie to był gość, który z podniesioną brodą akceptował to, co go w życiu spotkało, no bo fakt, że wszyscy ci jego podwładni, może nie wszyscy, bo tam był też ten Pauli, prawda? Z Galeyla okazało się, że to są agenci CP9, no można byłoby zareagować w różny sposób, a Iceberg zachował zimną krew i też ten film będzie trwał ponad godzinę. Dobra, nie będę się aż tak rozgadywał. Iceberg. No, chodzi o psa, okej? Chodzi o psa z Akazaya 9. To nie była postać, która miała jakiś jeden wielki moment. Oczywiście transformacja w Sulongi to była mega ekscytująca scena, ale raczej go wrzucam tutaj za całokształt. No nie? Za całokształt sagi Wano, za całokształt życia, za walkę do samego końca. I tak sobie teraz myślę, że to trochę głupie, że wrzucam tego psa wyżej, ale no umówmy się. Dobra. No dobra, trochę odjebałem w marcu, wrzucając tego. Chyba chciałem was sprowokować troszeczkę, bo w tym rankingu z Dragon Balla z top 70 postaci były tam drobne prowokacje. Oczywiście nie takie niepodparte faktami. No wszystko było podparte faktami. Ale piesek, który bronił sklepu zoologicznego, którego widzieliśmy w jednym odcinku, to chyba przesada, żeby wrzucać wyżej niż Bonnie, Iceberg, Bonchan czy pies, także. Ale na pewno już z czystym sumieniem wrzucam tutaj jak on się nazywał? Futurama? Issho Fujitora, okej. Issho Fujitora. Fujitora. Moja ulubiona scena z tym gościem to jest moment, w którym on komentuje Luffy'ego. Z uśmiechem na ustach mówi, że chciałby zobaczyć jego twarz i że czuje, że ma bardzo miłą twarz. To mnie po prostu uderzyło znienacka. To było tak wzruszające. No niesamowity gość był. To był dla mnie taki powiew świeżości, bo ci admirałowie do tej pory byli przedstawiani jako znaczy, Aokiji tam miał scenę, o której powiedziałem z Nico Robin, ale lubię takie sceny, kiedy oni są jakby przeciwnicy są przedstawiani jako ludzie. I Fujitora w tamtym momencie mi bardzo zaimponował. Już pomijając fakt, że też jest gościem ze świetnymi mocami, prawda? Gość zrzuca meteor na głowę przeciwnikom, to też trzeba to respektować. No teraz będą mocne postacie. Będziecie może mieli lekki ból dupy, no ale do Flamingo, jeden z lepszych villainów. Miał też oczywiście tragiczne backstory. Te jego moce były rewelacyjne. Podobał mi się w całości, ale no tutaj jest już postać, której się nie da kibicować. Bo fakt, miał przerąbane dzieciństwo, ale mam wrażenie, że trochę już przesadzał, że w pewnym momencie nie dało się mu kibicować, mimo tego, że jako antagonista był genialny, uważam, że idealnie pasował do tej roli. Ten jego soundtrack, prawda, jak on zawsze się pokazywał i te brzdęknięcia, to budowało niesamowity klimat. Gość nosi różową pelerynę z piórek, ale to nie zmienia faktu, że nadal na niego się patrzy mega poważnie, więc świetna postać. To już wchodzimy naprawdę w taki, powiedzmy, moment tego rankingu, że mówimy tylko i wyłącznie o bardzo, bardzo fajnych postaciach. A tę kolejną dziesiątkę zamyka Michałek. Michałek, którego trochę nie rozumiałem, jak się pierwszy raz pojawił, bo ja tak oglądałem tę serię tak po prostu na raz i niektóre rzeczy mi umykały i tak nie kojarzyłem, kim jest Michałek. Ale potem z czasem już wiedziałem, kim on jest. No i nawet ta interakcja z Peroną. Już pomijam te sceny, kiedy on trenował Zoro, chociaż tego nie widzieliśmy jakoś szczególnie dużo. Akcje z Marineford. To jest coś, co w moich oczach bardzo budowało tę postać. No w ogóle on jest takim edgelordem trochę też, nie? Ten jego wygląd, ten wielki miecz, sposób w jaki się zachowuje jest taki skryty. Ale duży minus, bo ogólnie byłby wyżej. Dla mnie duży minus to jest stworzenie tego Cross Guild. I bycie w jednej ekipie z Bugim. Sorry, ja nie jestem fanem Bugiego. To nie jest tak, że go nie lubię, ale nie trafił on do top 70 postaci, to już będzie spoiler. I dla mnie uniżanie się, wiem, że on jest tak naprawdę szefem Bugiego, ale uniżanie się do tego, żeby być przedstawianym jako podwładny Bugiego, to jest cios wizerunkowy, nie tylko w oczach pewnie ludzi, ale w moich też, więc ze względu na to Michałek spada trochę, bo normalnie byłby wyżej, bo ja lubię takich edgelordów. Zoro jest wysoko w tym rankingu. Sanji natomiast rozpoczyna 30. No jak widzicie po kolorystyce tutaj tych tierów, no to już jest lekko pomarańczowy tier, więc zaczyna się robić gorąco. Tak jak można byłoby powiedzieć o nogach Sanjiego. Świetne backstory. Saga Whole Cake Island przedstawiła Sanjiego jako zupełnie inną postać. Bardzo mocno zbudowała moją sympatię do niego. Natomiast nadal nie mogę zapomnieć o takich akcjach jak ta u Fishmanów, kiedy Sanji, wiadomo, wrócił po 2 długich latach na planecie.
na wyspie z wiadomo kim. Nie do końca jestem w stanie go winić, że się tak zachowywał jak dosłownie stulejka, ale wtedy to po prostu był nie do zniesienia, więc muszę niestety o tym wspomnieć. I też fakt, że Sanji bardzo czasami opryskliwie odnosi się do swojej własnej załogi. Już pomijam fakt jego rywalizacji z Zoro, bo oni tam się plują praktycznie co odcinek, ale to w jaki sposób opluwał Brooka, Frankiego, czasami nawet Luffy'ego, Choppera, tylko po to, żeby służyć kobietkom, prawda? Nie do końca mi się to podoba. Nie do końca. To jest postać ze świetnym potencjałem, ale uważam, że czasami te jego cechy charakteru są za mocno uwypuklane. Być może ludzie z Toei mają takie samo zdanie, bo tam słyszałem jakąś plotę, że Toei nienawidzi Sanjiego. Możecie mi napisać w komentarzu, czy to prawda, że oni nie lubią rysować Sanjiego i że czasami nawet specjalnie go nie rysują. Nie wiem, czy to prawda, słyszałem tylko taką plotkę, chociaż myślę, że w każdej plotce może być jakieś ziarno prawdy. Vivi. Postać, która ma jaja, w sensie jest bardzo odważna i tak dalej. Z perspektywy czasu jestem w stanie docenić tę decyzję, że postanowiła zostać w Alabaście, bo wiadomo, hej, przygodą! Mogłam lecieć z naszymi bohaterami i być dodatkową postacią, która będzie ważna jedną sagę, a potem będzie stanowić jakieś tło, a ona postanowiła zostać u siebie, zostać ze swoim ludem i oczywiście też pełniła ważną rolę w przypadku sagi Reverie, no i tam potem nie będę spoilerował tym, którzy nie oglądali, może teraz to ja nie będę wam spoilerował, zawsze prosiłem, żebyście wy mi nie spoilerowali, a teraz ja wam nie będę spoilerował. Tak czy siak, Vivi to postać, która mimo tego, że nie jest silna fizycznie, to nie boi się postawić silniejszym od siebie. Mam wrażenie, że ona po prostu stoi po dobrej stronie historii. Tak bym to określił. Że nie ma ona sobie nic do zarzucenia, że stoi po prostu po dobrej stronie historii, no nie? Że też w dobrym obozie. Że też w tej większej grze, w tym większym obrazku walczy o dobrą sprawę, w walce z tymi wielkimi elitami, światowym rządem i tak dalej. No to jest kwestia całej tej rodziny, prawda? Idziemy dalej. Denjiro, który ukrywał się jako Kyoshiro. To jest taki gościu 200 IQ, że ja po prostu wypadłem z krzesełka. Wypadłem z fotelika, jak widziałem tam ten moment. Ten moment ujawnienia się jego, pojawienia się, ja już wspominam z wypiekami na twarzy. Ci ludzie, którzy poznali swojego byłego kompana po tylu latach i okazało się, że to jeszcze jest ten gangster, który tam niby służył właśnie dla Orochiego. Ach, niesamowita sytuacja. Wiadomo, jego design po tej przemianie jest dość zabawny, ta jego fryzura, w ogóle twarz i tak dalej jest dość karykaturalna, ale mówię, członkowie Akazaya Nine to są totalni szefowie i myślę, że nie będzie zaskoczeniem, jak powiem, że właśnie, większość z nich będzie w tym rankingu, no bo przecież jest też Ronald McDonald, którego wiadomo, że nie mogłem tutaj umieścić, bo oczywistych przyczyn, prawda? Idziemy dalej. Beppo. Humorystyczny aspekt. Wiadomo, że on też miał swoje sceny, kiedy wykazywał się odwagą, kiedy ratował Gibraltara, kiedy ten walczył z Blackbeardem, prawda? Z Gównobrodym. Chciałem powiedzieć już Czarnobrodym, nie, z Gównobrodym. To jest taki dobry duszek tamtej ekipy. Jestem wielkim fanem tej postaci, też ze względu na to, że jest po prostu pandą, ale to w jaki sposób się zachowuje, jak kocha swojego kapitana, jak kocha swoją załogę, jaką pozytywną wibrację, jaką pozytywną atmosferę wprowadza zawsze na ekran, nawet samym faktem, że po prostu jest. Teraz już wyjdzie totalnie moja stronniczość, ale wiecie, każda z tych postaci, większość przynajmniej z tych postaci, to nie byli ludzie, no bo Zunisha, Gołąb i Karu to były zwierzęta, albo piesek, który bronił sklepu, to też były zwierzęta. Ludziom zawsze można coś zarzucić, zwierzętom już nie do końca. A w przypadku Labuna, ja nie jestem w stanie zarzucić Labunowi nic, ale Labun trafia tak wysoko ze względu na to backstory. Trochę ciągnie go tutaj Brook, trochę ciągnie go tutaj ta akcja z Luffym, bardzo mocno ciągnie po prostu go historia jego własna, nawet nie tyle co charakter, no bo to jest wieloryb, ale ta historia z Labunem to jest nadal jeden z bardziej dla mnie interesujących wątków. To jest jeden z wątków, których chciałbym, żeby został rozwinięty, znaczy inaczej, on zostanie rozwinięty i zostanie zakończony, bo nie wierzę, że Oda o tym zapomni, to na pewno musi zostać zakończone, więc Brook prawdopodobnie razem z Luffym spotkają się z Labunem, to nas gdzieś tam jeszcze w przyszłości czeka, ale chodzi mi po prostu o tę historię. No, może to nie jest do końca sprawiedliwe, ale moje bardzo dobre zdanie na temat tej historii przerzucam na postać Labuna, więc dlatego on tak trafia wysoko do tej tier listy. Tak, kurwa, wyżej niż Sanji, no bo Sanjiemu można trochę zarzucić, a Labunowi nie, no i tyle. Pieskowi też nie można zarzucić, ale ta historia ze sklepem zoologicznym aż tak, powiedzmy, imponująca nie była jak to z Labunem i Brookiem i w ogóle tym, że on przez tyle lat czeka. Idziemy dalej.
Możecie się ze mnie śmiać, ale Nami na początku One Piece była jedną z moich ulubionych postaci. No wiadomo, że tam nie było zbyt wielu postaci, ale Zoro i Nami to były dwie moje ulubione postaci. Miałem takie wrażenie po sadze Arlong Parku. Potem Nami mam wrażenie, że została trochę nie tyle co zrzucona na drugi plan, bo ona dalej była ważną postacią, co trochę spłycona. I wiele razy w takich sytuacjach, w których mam wrażenie, że to było budowane jako żart, to niekoniecznie mi pasowało wrzucenie tych wątków jej pociągu materialnego. W sensie, że ona zawsze szuka jakiegoś skarbu. Ja wiem, że to się potem przydaje, żeby ekipa miała za co żyć i tak dalej, ale moim zdaniem jest to trochę burzenie jej charakteru, no bo zwróćcie uwagę na to, że ona zbierała przez całą swoją młodość te skarby po to, żeby wykupić swoją wioskę, ale teraz już nie musi wykupywać swojej wioski, więc nie musi zbierać tych skarbów. I można powiedzieć, że to jej zostało po prostu, że to jej weszło w nawyk. Ale są sytuacje, w których ten nawyk staje się trochę irytujący. Kiedy ona jest w stanie dosłownie poświęcić zdrowie czy życie swoich przyjaciół tylko po to, żeby jakiś skarb znaleźć. Ale ona już nie musi szukać skarbu. Chodzi o to, że ona już nie musi nikogo wykupywać, nie musi zbierać pieniędzy. Więc podaję wam tutaj ten, powiedzmy, element, który w Nami mi się chyba najbardziej nie podoba. Cała reszta mi się podoba. Postanowiłem, że ugryzę sprawę trochę z innej strony, bo w Nami ogólnie byłaby wyżej, bo bardzo lubię tę postać, ale ta kwestia jej bycia materialistką czasami mnie drażni i to muszę wziąć pod uwagę. Miejsce 24. Ace. I w sumie możemy przejść też do Sabo. Tak, wiem, że znowu bracia, nie biologiczni bracia, ale bracia, można powiedzieć, trafiają obok siebie. To nie jest postać, którą kocham aż tak bardzo jak większość fanów. Ja go bardzo, bardzo lubię. No, jest na 24. miejscu. Jest świetną postacią. Ta cała historia z dzieciństwa Sabo, Ace'a i Luffy'ego, no, jest jedną z też moich ulubionych postaci z dzieciństwa, zwłaszcza ten wątek z Sabo, który wypłynął i potem został zestrzelony. Ale nie jestem w stanie jakoś takiej gigantycznej sympatii do Ace'a w sobie znaleźć. Lubię tę postać, lubię jego moce, uważam, że wygląda świetnie, uważam, że ta jego historia w walce z Czarnobrodym, historia w ogóle jego wstąpienia do armii Białobrodego, jego historia z Yamato i Odenami i nieodenami i tak dalej. To jest coś, co bardzo lubię, nie zrozumcie mnie źle, ale nie ma w tym takiego bardzo dużego 10 na 10 podekscytowania. To jest postać, która u mnie zawsze prezentowała wysoki poziom, ale nigdy, mam wrażenie, chyba może w jednym momencie wskoczyła na taki poziom bardzo dużej ekscytacji. I to był moment, w którym on się oswobodził z kajdanów w sadze Marineford i ze swojego ognia stworzył logo, w sensie to Jolly Roger, prawda, chociaż no, można to nazwać Jolly Roger, jeśli to nie była flaga. Generalnie ten herb Białobrodego, prawda, z ognia. To był moment, w którym aż miałem ciary, to było zajebiste. Natomiast jego śmierć bardziej mnie zdziwiła i poirytowała niż wzruszyła, bo uważam, że One Piece już wiele razy pokazywało, że nie ma jaj, żeby uśmiercać postacie, a potem się okazało, że jak już uśmierca, to akurat taką fajną, więc to mnie trochę poirytowało. W przypadku Sabo na dużą korzyść działa właśnie to jego backstory, zwłaszcza ten fakt, że on się chciał wyrwać z tego książęcego życia, można powiedzieć, z tego królewskiego życia, już jako dziecko, co też docenił Dragon, który spotkał go w tamtym mieście, w tamtym momencie, ale wejście Sabo w Dressrozie to też był ten moment, powiedzmy 10 na 10, tej wielkiej ekscytacji. Bardzo się cieszę, że to on przejął owoc Ace'a, no i cieszę się również, że Sabo jest dalej postacią, która jest bardzo aktywna w fabule. Mówię tutaj o tym Reverie, kiedy razem z armią rewolucjonistów zrobili tam najazd i tam poszło info w świat, że on niby zajął króla Alabasty i tak dalej, i tak dalej. Był bardzo ciekawy wątek. Sabo też ma łeb na karku, chociaż w przypadku Sabo jest takie pewne zastrzeżenie tyczące się tego, dlaczego on nie poznał swoich braci do tej pory, dlaczego o nich nie pytał. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale dużo osób, mam wrażenie, że wytyka to właśnie, że Sabo przez te wszystkie lata nie słyszał o Luffym, czy nie słyszał o Ace'ie, jakby nie pamiętam dokładnie, o co chodziło. Możecie też mi przypomnieć, bo pewnie wiecie, o co chodzi, no nie? Dlaczego on przez te wszystkie lata nie wiedział o swoich braciach? Tak czy siak, to są nadal postacie, które bardzo lubię, ale nieco wyżej trafia Kappa, czyli Kawamatsu. Moja ulubiona scena z Kawamatsu to ta, kiedy dostał rybę z ośćmi i za pomocą tych ości zabił jednego strażnika i potem sobie jeszcze chyba kajdanki otworzył. Mówię, nie chcę mówić za dużo na temat tych postaci, bo ja ten film nagrywam już godzinę, jestem bardzo głodny. Przepraszam, że mówię wam o takich rzeczach, ale Kawamatsu ląduje wyżej. Też jego postawa podczas rajdu na Onigashima to też jest taka postać trochę zwierzęca, więc mam miękkie serce do takich postaci. Ale
Postać 100% ludzka, która powiem szczerze, że przypomina mi trochę Jokera. JJ Jokera. Nie JJ Jokera. Jokera. Corazon. Ściśle powiązana z backstory Law. No, nie muszę wam tutaj przypominać tej historii. Mimo tego, że jest to postać, którą widzieliśmy tylko i wyłącznie w retrospekcji, to zdołał kupić mnie tak bardzo, oczywiście swoją postawą, ale też swoim oddaniem, swoją przebiegłością, swoim dobrym sercem. Nomen omen. Corazon, prawda? I tym, że potrafił zachować uśmiech do samego końca. To jest też taki element, który w One Piece jest dość mocno uwypuklany, kiedy Roger miał swoją egzekucję, kiedy Buggy miał praktycznie już ściąć Luffy'ego i tak dalej, i tak dalej. Corazon też się zalicza do takich postaci, które zachowały uśmiech do samego końca. No ale tutaj jeszcze w obronie kogoś innego, prawda? Więc za to go bardzo lubię. Top 20 postaci. Uwaga, zaczynamy. Markiem Feniksem. Marek Feniks, miejsce 20. Praktycznie Marineford i Wano to są te jego największe sceny, ale bardzo podoba mi się jego moc. No po prostu ten Feniks, który ma bardzo dużo zastosowań, bo ten ogień przecież też był w stanie zatrzymać rozprzestrzenianie się tego wirusa, tego durnego wirusa, którego Queen rozpuścił na tym dziedzińcu. O jest, ta saga, ten wątek na dziedzińcu to po prostu był w stanie martwą osobę zanudzić, ale na szczęście Marco tam trochę pomógł. Mimo wszystko Marco chyba bardziej podobał mi się w sadze Marineford, kiedy bronił Luffy'ego. Te jego moce, tego walka w ogóle, tam była taka scena pięknie zanimowana przez Naotoshiego Shidę, w której ta moc Feniksa Niebieskiego została pięknie przedstawiona, więc to jest taki gość, który jest po prostu spokojny, bardzo silny i dobry. No bo jak on prowadzi życie, prawda, jest lekarzem na tej swojej wysepce, w tym swoim kraju, prawda, to też jest gość, który jest autentycznie dobry, więc za to też go lubię. Idziemy dalej i przechodzimy do postaci, która moim zdaniem niepotrzebnie umarła. W sensie umarła w bardzo głupi sposób, czyli Izo. Jak on się nazywał? Izo. Gość też był w ekipie Białobrodego, swoją drogą, ale to, jakie on miał sceny na Wano, nie wiem, ja po prostu tego gościa uwielbiam. To, w jaki sposób on władał tą bronią palną. Samuraj, który... Ja już... myślę o tym i po prostu jaram się na myśl zagrania w grę, w której mógłbym wcielić się w takiego Izo. Samuraj, który włada bronią palną, oczywiście też tam pewnie potrafił walczyć mieczem, no nie, ale te jego sceny walki... To mnie tak jarało. No ta scena, w której on zrzucił potem z siebie te ciuchy, prawda, i tam strzelał w tych cepów zero. Niepotrzebnie umierał. No kurde, ja nie wierzę, że akurat taka postać musiała zostać przez Odę ośmiercona. No ale gość, no jeszcze taką fryzurę ma, te jego gęste włosy. Ja wiem, że tutaj to są argumenty totalnie z dupy, ale styl jego walki i te jego gęste włosy, ten jego design, dla mnie to jest... po prostu niesamowity. 10 na 10, nie? Jeden z najlepszych designów w ogóle w One Piece, moim zdaniem. Tak, tutaj może zaryzykuję. Jedziemy dalej. Gyros, a w zasadzie Kyros. Wejście Gyrosa. Ja pierniczę, jak on się zmienił z tego ludzika w człowieka. On chyba wtedy do Flamingo zaatakował, prawda? No ta jego historia jest... kurde, niesamowita. Ta historia Gyrosa tak mocno ciągnie sagę Dressrozy w górę, że... Też już nie będę wam teraz tłumaczył, dlaczego te postacie będą tak wysoko, bo wszystkie te postacie, które teraz będziecie widzieć, znacie. I wszyscy, którzy oglądaliście One Piece, wiecie, jakie były z nimi momenty, wiecie, dlaczego te postacie są tak bardzo kochane, więc, tak jak już mówię któryś raz, ale nie chcę, żeby ten film trwał 1,5 godziny, 2 słowa powiem, ale będę wam pokazywał po prostu, które postacie będą następne. Oden, chyba najbardziej epicka śmierć w całym One Piece. Fakt, że on był w stanie też poświęcić swoją dumę 5 lat życia, żeby tańczyć na dziedzińcu w samych gaciach, tylko po to, żeby mieć szansę na to, żeby uratować kraj Wano. Prawdziwy bohater, jeden prawdopodobnie, o ile nie największy w ogóle bohater w całym One Piece, jeśli mielibyśmy brać pod uwagę jakichś bohaterów dla danych krajów, prawda? Niesamowita postać, bardzo wpływowa, też zwiedził praktycznie cały świat. No, gość, co miał życie i w jaki sposób odszedł, to jest... Niektórzy chcieliby żyć tak, jak Oden zginął. To myślę, że jest dobre podsumowanie tej postaci. Shanks. Na początku może trochę nie czaiłem jego fenomenu, bo znaliśmy go tylko na początku jako tego mentora Luffy'ego, jako tego gościa, do którego Luffy aspirował. No ale potem jak zobaczyliśmy jego wejście w Marineford, kiedy po prostu zakończył wojnę, kiedy zajął się też pogrzebem Ace'a i Białobrodego, no ale potem scena z Kidem, zniszczenie po prostu Kida samym pierdnięciem i też to puszczenie haki na Wano. No, Shanks z każdym kolejnym, mam wrażenie, arkiem jest przedstawiany jako coraz większy kozak i ja swoją sympatię do niego
tylko i wyłącznie buduje. Dla mnie to jest postać, która mogłaby zostać królem piratów. Nie byłbym zły, gdyby tak się stało. Nie byłbym zły, gdyby Luffy nie został królem piratów, a Shanks został królem piratów. No gość, co ma koneksję, moc, jest imponujący totalnie. Jedna z najfajniejszych postaci, ale dzień dobry malutka, ten ranking jest tworzony przed końcem One Piece. Jeśli miałbym zrobić ranking na końcu One Piece, bardzo duża szansa na to, że Shanks będzie wyżej. Póki co, trochę tak ostrożnie, ale wrzucam go do drugiej dziesiątki, bo przed nim chociażby będzie Roger, który samą swoją obecnością sprawia, że chce się oglądać. Bo Shanks, tak jak na początku, trochę mnie, nie powiem, że nudził, ale nie czaiłem po prostu jego fenomenu. Tak każda scena z Rogerem jest dla mnie, ja ją chłonę, prawda? To backstory z Odenem, kiedy Rogera widzieliśmy bardzo mocno, albo kiedy ten moment widzieliśmy, kiedy on pił z Newgate'em, z Białobrodym i tam mu chciał powiedzieć, co tak naprawdę oznacza D. Postać nadal bardzo zagadkowa. Sam fakt, że jest ojcem Ace'a, to też jest dla mnie zdumiewający. Było to dla mnie bardzo wielkie zaskoczenie, więc mówię, każdy moment, w którym Roger jest pokazywany na ekranie, dla mnie to jest święto, bo się czegoś zawsze dowiadujemy, albo jeśli nawet nie, to widzimy gościa, od którego się tak naprawdę to wszystko zaczęło. To jest filar tak naprawdę całej historii One Piece. Ostatnie odcinki przed przerwą w anime bardzo mocno pokazywały i uwypuklały postać Garpa. Ja do tej pory Garpa bardzo lubiłem, też po tym backstory młodego Luffy'ego, Ace'a i Sabo, ale ta scenka, w której Garp walczył z Aokijim i mieliśmy też historię z ich przeszłości i mieliśmy to wejście Garpa, kiedy on po prostu leci w powietrzu i przygotowuje ten potężny atak na całą wyspę. Ja nie wiem, czy to jest kwestia genialnej animacji, ale to tak zbudowało postać Garpa, że no niesamowite to było. Ale jeśli miałbym coś powiedzieć tyczące się historii, podobało mi się to, jak rozdarty był w sadze Marineford, kiedy Ace miał być poddany egzekucji i on z jednej strony był jego dziadkiem, ale z drugiej strony wiceadmirałem marynarki. Więc to też jest gość, który ma pewną dozę skromności w sobie, bo przecież on luźno mógłby być admirałem, ale nie chciał zostać tym admirałem. Wiadomo, że jest określony tym bohaterem, który zakończył ten konflikt bodajże God Valley to się nazywała ta miejscówka. Już nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało, ale Garp jest tym bohaterem, którego bali się najwięksi piraci. No ale to jego wejście po prostu genialnie zanimowane, niesamowite. Rayleigh, srebrny Rayleigh ląduje na kolejnym miejscu. To też jest jedna z postaci, które powiedzmy, że jest w tej starej gwardii, która nadal potrafi jebnąć. No to wejście Rayleigh'ego, które uratowało bodajże Boa Hancock, kiedy Czarnobrody na Amazon Lily schwytał Boa Hancock i tam trzymał ją za szyję, no to myślę, że gdybym robił top, a może będę robił top 70 albo jakiś top przynajmniej 15 albo 20 najbardziej nielubianych postaci w One Piece, to tam na pewno Czarnobrody się znajdzie. Ale Rayleigh, postać, która uczyła Luffy'ego, ta jego w ogóle postawa na Sabaody, taki gościu z mega dużym dystansem. Podobała mi się ta postać. Ten jego design też jest świetny. Bije od niego taka mądrość, takie bezpieczeństwo, w sensie, że jak jest ta postać obok, to nieważne co się dzieje, będzie dobrze. Naprawdę ja tak mam. Mimo tego, że nie ma Rayleigh'ego aż tak bardzo dużo, to na pewno coś takiego od niego bije. Coś takiego też bije od Luffy'ego, który ląduje na miejscu 12 w tym rankingu. Tak, są postacie moim zdaniem lepsze od Luffy'ego. Być może to dla was zdumiewające. Goku w moim rankingu trafił na 20 miejsce w rankingu postaci z Dragon Balla. Luffy trafia na miejsce 12. Co tu dużo mówić? No nie będę wam przedstawiał jego historii, bo doskonale jego historię znacie. Jego najlepsze momenty, każdy z was ma swoje własne ulubione momenty. Wiadomo, że wszystkie momenty transformacji pierwszych są najlepsze, ale też takie momenty, w których saga była kończona, bo w zasadzie to często Luffy zadaje ostateczny cios. Ale nie mam takiego przejedzenia się charakteru Luffy'ego. Bo w przypadku Goku mam wrażenie, że był taki moment, w którym przejadł się trochę jego charakter, albo był on przedstawiany jako głupek. Natomiast w przypadku Luffy'ego to przedstawienie jako głupek nie jest aż tak inwazyjne, bardziej się mam wrażenie wpisuje w tę narrację, która jest od początku prowadzona w taki sam sposób, bo u Goku to była taka sinusoida, że Goku jest na początku dzieckiem, potem jest trochę głupiutki, potem jest poważny, a potem znowu jest głupiutki. Wiecie, nie wiemy do końca jak jest naprawdę. A Luffy od zawsze był takim lekko duchem, który mimo wszystko niósł i niesie ze sobą takie przeświadczenie, że będzie dobrze, chociaż wchodząc już dalej w takie rejony postaci pokroju Saturna, czy pokroju Lokiego, to nie jest czy Shanksa, to nie jest do końca pewne, że zawsze Luffy będzie wygrywał, bo Luffy wiele razy przegrał,
ale jest to postać, którą można lubić jako głównego protagonistę, a często jest tak, że jak widzimy jakiegoś tasiemca, to ta główna postać może już jakoś tak, nie wiem, nie powiem, że odrzucać, ale nudzić w pewnym momencie, albo ten jego schemat może się w pewnym momencie zużyć, a Luffy nadal mam wrażenie, że jest świeży i za to go lubię. Tuż za pierwszą dziesiątką Kinemon, który powinien zemrzeć już 10 000 razy, ale jeśli ktoś miałby zasłużyć na to, żeby zobaczyć Wano jako kraj wolny, to był to właśnie Kinemon. Jestem w stanie mu wybaczyć to. Dziękuję za ten klakson. Jestem w stanie mu wybaczyć to, albo w zasadzie Odzie, że był on wskrzeszany 10-krotnie, bo ta scena, kiedy on został przecięty przez Kaido i potem się okazało, że został przez Lo źle potem skręcony i tak naprawdę potem biegał znowu, w sensie w połowa jego biegała. To było tak naciągane. Ale jeśli komukolwiek miałbym to wybaczyć, to właśnie Kinemonowi. Gościa znaliśmy od długiego czasu, bardzo się do niego przywiązałem, walczył do samego końca. Był, no moim, powiem wam teraz, drugim ulubionym gościem z Akazaya 9. Ten pierwszy będzie, wiadomo, w top 10. Ale top 10 rozpoczyna kto inny. No bo mamy jeszcze trochę postaci z naszej ekipy, prawda? Więc Brook. Backstory Brooka chyba najbardziej czarne. Inne backstory były bardzo smutne. Nawet można byłoby powiedzieć, że smutniejsze. Ale backstory Brooka było najdłuższe. I pod tym względem chyba najczarniejsze można byłoby rzec, no nie? No, trudno tutaj jakby wybrać, kto miał najgorzej, ale można się umówić, że Brook na pewno jest w tej topce postaci, które miały najgorzej, które miały najbardziej przeraźliwe, ponure, smutne, szare, nawet nie powiedziałbym, że życie po śmierci można byłoby rzec. Ale jego backstory z Labunem, to w jaki sposób doszedł do naszej ekipy, to w jaki sposób, wiecie, robił 45 stopni opierając się czołem o ścianę, w jaki sposób on funkcjonuje, że czasem puszcza bąki, że czasem beka, że czasem jest taki ordynarny, prosi panie o to, żeby pokazały majteczki. Można się trochę tym znudzić momentami, ale nadal jest to gość, który zaskakuje pozytywnie, jest bardzo silny, ma ciekawe umiejętności, świetny charakter, świetną osobowość, bardzo fajny design. Co tu więcej chcieć? No można na przykład Robin. Można na przykład chcieć Robin, która według mnie, no mówię, to backstory Kumy chyba top 1, ale backstory Robin nadal moim zdaniem się bardzo mocno trzyma. Robin myślę, że nie byłaby aż tak wysoko, gdyby nie ta akcja na Wano. Czy to jest przebudzenie owocu z tą jej transformacją? Nie spodziewałem się tego w ogóle. To dało takie bardzo mocne odświeżenie Robin. Mam wrażenie, że ta postać od dłuższego czasu była zepchnięta na drugi plan, bo tak jak widzieliśmy ją jako postać główną w Alabaście, też w sadze Sky Island, kiedy była takim zabezpieczeniem dla naszych bohaterów. Jak oni robili coś głupiego, jak na przykład Luffy gdzieś tam spadał z tych chmur, to ona go tam chwytała tymi swoimi rękoma. To był taki powiew świeżości, ale też takiej dojrzałości, no bo ona z tego co kojarzę jest najstarsza, to nam nie licząc Brooka, prawda? Nie wiem czy Jinbe jest starszy, ale Robin tam jest pod 30 z tego co kojarzę. To był taki zastrzyk dojrzałości i z biegiem czasu Robin była trochę odpychana, w sensie, że była stawiana gdzieś tam na drugim planie, jako taka postać, która coś tam zrobi, jakieś SS Florus i tyle, no nie? I tam wypije herbatkę i Sanji daje jej ciastko. A w tej sadze Wano, jak ona uratowała Sanjiego, to było rozwinięcie postaci i Robin, i Sanjiego, ale ta jej transformacja, no niesamowite to było. Mówię wam o takich głównych momentach, bo wiadomo, że mógłbym tutaj gadać i gadać na temat tych postaci, bo to backstory Robin to tak naprawdę jest mój ulubiony moment tyczący się Robin. Idziemy dalej. Franky, który niestety, no tamten poprzedni głos był świetny, także niestety ma nowy głos. Wiadomo, że szanuję każdego aktora głosowego, ale trudno się przyzwyczaić. Może teraz przestawię kamerkę już z powrotem tutaj na dół. Całokształt. Myślę, że za całokształt, ale też za takie sceny, jak na przykład wjeżdżał motorem w czoło Big Mamy. Franky myślę, że tutaj trafia po prostu za to, jaką jest postacią. Za Big Emperora w sadze to było Punk Hazard? Nie, to było Thriller Bark. Mieli zrobić Big Emperora. No za aspekt humorystyczny, za ten design, za to w jaki sposób walczy, za też swoją historię, która oczywiście nie jest aż tak bardzo, powiedzmy, imponująca, bo ta historia z Frankiem, Icebergiem i Tomem jest okej, ale to nie jest jakaś topka w stylu właśnie backstory Robin czy backstory Kumy. Ale za całokształt. Franky trafia
do top 10. Nekomamushi no Dannani. No chyba nie sądziliście, że Nekomamushi nie trafi do top 10. Chociaż tak myślę, że dzisiaj bym chyba dał Frankiego trochę wyżej. I niech tak będzie, że Frankiego dam trochę wyżej. Nie wiem, jakoś tak układałem ten ranking pieczołowicie. To nie jest tak, że tutaj są jakieś losowe miejsca, zwłaszcza w top 10, ale tak z perspektywy czasu chyba Frankiego daję wyżej. Mimo wszystko ta sama sytuacja co z Kinemodem, ta sama sytuacja co z Psem, co z innymi wojownikami Zakazaya 9, ale dodatkowo aspekt humorystyczny, fakt, że uwielbiam koty. Ta transformacja w Sulonga wyglądała zajebiście, ale może to być dla was dość zabawne albo dziwne. Mój ulubiony moment z kotem to był ten moment, w którym on miał dostać zastrzyk i bawił się wędką i mówił, żeby zajmować go zabawą wędką, żeby nie zwracał uwagi na zastrzyk. To był genialnie napisany żart. To był genialnie napisany żart. Jeden z najlepszych żartów w ogóle w One Piece. No ale okej. Przechodzimy do Big Six, można byłoby rzec. Trafalgar Law. Genialne backstory, świetne moce, których na początku trochę nie doceniałem albo nie rozumiałem, jak zobaczyliśmy go na Sabaody, co Luffy, Kid i Sabo i Law walczyli razem, to tak trochę nie doceniałem tego, jakie Law ma moce, ale potem z każdą kolejną sagą widziałem, że to jest OP moc, też nomen omen, bo owoc się nazywał OP od operacji, prawda? Każda saga, w której było pokazane, że Law będzie brał udział czynny, to był dla mnie od razu plus 10, no nie? Żałuję, że przegrał z Blackbeardem, miałem nadzieję, że go pokona. Nie wiem, jaki będzie jego los, mam nadzieję, że przeżyje i że będzie tam żył długo i szczęśliwie, ale całokształt tej postaci, kocham go, naprawdę. Gibraltar to już jest postać, którą naprawdę uwielbiam. Top 10 w ogóle to są postacie, które uwielbiam. No ale przechodzimy do top 5. Pan Białobrody, którego mam za swoimi plecami. W zasadzie wyżej tutaj go nie widzicie i tam jeszcze na innej ścianie też go nie widzicie, ale generalnie wiecie, że mam go na swojej ścianie. Saga Marineford nie byłaby taka sama bez niego. Dosłownie wszystko, co robił, to było epickie. Ja wiem, że to słowo jest już zużyte, ale wejście, jego ataki, jego moc, kiedy uderzał w ściany czasoprzestrzeni, jego w ogóle postawa, jego śmierć, to, że Czarnobrody z ekipą próbowali go postrzelić, a on odszedł w taki sposób, w jaki odszedł. To był najsilniejszy pirat w historii. Szkoda, że nie byliśmy w stanie go zobaczyć w swoim prime w czasach teraźniejszych, bo tam oczywiście, wiecie, jakieś backstory, jak walczył z Rogerem, to widzieliśmy. Marineford. Ta saga ciągnie po prostu, wyciągnęła gościa do top 5, no co tu dużo mówić. Nie znałem go wcześniej aż tak dobrze, a po Marineford on przez moment w ogóle był jedną z moich ulubionych postaci, takie top 3, top 2 nawet bym powiedział. Wiadomo, że potem Białobrodego nie mieliśmy aż tak dużo, więc inne postacie się wybiły, jak chociażby Zoro. Chociaż Zoro był jedną z moich ulubionych postaci od samego początku, to nie będzie żadne zaskoczenie. Wiadomo, Zoro miał swoje momenty już od samego początku i w sadze, chociażby też Loguetown, prawda? To było w sadze Loguetown, kiedy wybierał ten miecz. To była jedna z fajniejszych scen, kiedy wyciągnął rękę i ten miecz go wybrał. No w sadze Wano to tam w ogóle, kurde, już po prostu takiego edgelorda z niego zrobili, jak tam się nazwał, królem piekła i tak dalej, ale ta walka z Kingiem była też niesamowita. Zoro w każdej sadze miał swoje momenty, więc tutaj też można go wrzucić za całokształt. Trzecie miejsce. Kuma. Drugie miejsce, już teraz wam powiem, żebyście nie żyli w przeświadczeniu, że tutaj jakąś niespodziankę szykuję dla was. Jinbei. No i pierwsze miejsce Chopper. Kuma za swoje backstory, Jinbei też za całokształt, ale za swoją postawę i to, jaki pełny jest uśmiechu, mimo tego, co go spotyka. Jest bardzo wdzięczny za to, że został zaakceptowany jako członek załogi Słomianych Kapeluszy, mimo tego, że na przykład dlaczego miałby takiego Choppera szanować, no nie? On był przecież warlordem, był szefem Fishmanów, Piratów Słońca i tak dalej. A on z wielką pokorą podchodzi do tego, co go spotyka i za to go uwielbiam. Też, no wiecie, jego wejścia tam potem w sadze Wano, jego ataki, to, że uratował tak naprawdę razem z Raizo cały pałac od tego pożaru. No i Chopper za całokształt. Chopper miał swoje gorsze momenty, ale myślę, że tutaj źle bym zrobił, gdybym Choppera nie umieścił na pierwszym miejscu, bo Chopper to jest taka postać, którą autentycznie chyba najbardziej kochałem. Że jakbym miał wybrać postać, dla której moja miłość była jak największa w jednym momencie, no to Chopper miał przez pewien moment taką moją wielką miłość. Obecnie Choppera bardzo kocham, ale tego Choppera sprzed timeskipu, bo Chopper po timeskipie, no to jest już taki pluszak, to po pierwsze, po drugie za często Kung Fu Panda, nie lubię tej transformacji, a po trzecie taka postać, która jest tylko i wyłącznie maskotką. Nie jestem tego fanem. Chopper miał oczywiście swoje ważniejsze momenty też w sadze Wano, kiedy tam zdzielił Queena w tej swojej monster formie i tak dalej. Malutka mi weszła na kolana. Już też, kurde, muszę coś zjeść, bo ciebie zaraz zjem, malutka! Ale muszę
po prostu Choppera dać na pierwsze miejsce, bo tego wymaga ustawa. Także tak wygląda moje top 70 postaci. Ten film jest zdecydowanie za długi i wiem już dlaczego nie chciałem go nagrywać, ale zdobyłem się na to, żeby go nagrać, zdobyłem się na to, żeby o wszystkich postaciach, które tutaj się znalazły, cokolwiek powiedzieć, więc mam nadzieję, że chociaż to docenicie lajkiem, bo Dyzia też już jest głodna, ja jestem bardzo głodny, więc tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, proszę was o to, zostawcie suba, też was o to proszę i zostawcie mi w komentarzu wasze top 5, top 3, może top 1, no nie top 70, ale napiszcie mi swoje ulubione postacie w One Piece. Ciekaw jestem, czy jakkolwiek zbiegają się z tym, co ja tutaj wam pokazałem. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana!